MCU ma zaplanowane na ten rok 3 kinowe premiery. Pierwsza z nich niedawno zagościła na ekranach naszych kin. Jak wypada pierwsza część Kapitana Ameryki bez Steve'a Rogersa w roli głównej? Zapraszam do recenzji. Tym razem fabuła krąży naokoło tajemniczego spisku, którego rozwiązania podejmuje się nasz nowy Kapitan Ameryka, czyli Sam Wilson. I co mogę powiedzieć, moi drodzy? Po tym jak słyszałem, jaki ten film jest beznadziejny, że jest to jeden z najgorszych Marveli, byłem nastawiony na coś naprawdę okropnego. I jakie było moje zaskoczenie po wyjściu z sali kinowej? Naprawdę mam coraz większe wrażenie, że ludzie przyjęli sobie po prostu jako misję życiową gnojenie filmów Marvela za wszelką cenę. I żeby nie było, ja sam nie uważam tej produkcji za jakąś wybitną, a nawet nie powiedziałbym, że jest ona dobra. Jest to według mnie klasyczny przykład średniaka, jakich MCU ma naprawdę od groma. I ja rozumiem, że ten film może się nie podobać, bo jest co do tego wiele argumentów, ale żeby zrównywać go z ziemią na takim samym poziomie, co na przykład taką Madame Web, to już jest naprawdę gruba przesada. Zacznę może od zarzutu odnoszącego się do ogromnej ilości nudnych i niepotrzebnych postaci. Taki na przykład Sidewinder, grany przez Giancarlo Esposito, ma dosłownie 2-3 sceny i aż szkoda się patrzy na to, jak bardzo zmarnowany zostaje potencjał takiego aktora, którego mimo wszystko chciałoby się zobaczyć trochę więcej. Nasz teoretycznie główny zły, który nie jest do końca ujawniony w zapowiedziach, więc nie będę mówił, o kogo dokładnie chodzi, jest naprawdę zły. I to nie w takim sensie, że jest przerażający w dobrym tego słowa znaczeniu, tylko jest po prostu źle napisaną, mającą najgorsze sceny postacią w całym filmie. I oczywiście, żeby nie było nieporozumień, nie mam tutaj na myśli Czerwonego Hulka. Cała intryga związana z tą postacią jest po prostu bezbarwna, kręci się wokół najbanalniejszych rozwiązań, jakie tylko film szpiegowski mógłby nam zaoferować, a na dodatek swoim wyglądem bardziej bawi niż wzbudza jakikolwiek respekt. Jedynym według mnie interesującym elementem odnośnie tej postaci jest jej backstory. Ogólnie wyjadacze Marvela, którzy śledzili newsy naokoło tego filmu, na pewno będą wiedzieć, o jaką postać się rozchodzi, ale tym, co nie wiedzą, nie będę po prostu psuł zabawy. Pozostałe postacie uważam, że mają najzwyczajniej w świecie swoje lepsze i gorsze momenty. Isaiah Bradley, który pomimo małej ilości czasu na ekranie jest bardzo istotny dla całej fabuły, a te kilka scen, które dostaje, wykorzystane są naprawdę bardzo dobrze. Postać tajnej agentki, która gdzieś przewija się przez cały film, jest po prostu okej dopełnieniem do całej fabuły, nic więcej, nic mniej. Torres, czyli nowy Falcon, jest postacią, którą oglądało mi się naprawdę dobrze. Nie wniósł on może nie wiadomo czego od siebie, ale był dobrym dopełnieniem dla nowego Kapitana Ameryki. Poza tym ma on dosyć istotny moment w filmie, który pomaga w pewien sposób podbudować naszą główną postać. Prezydent Ross jest chyba najciekawszą postacią z całego filmu. Przechodzi on najwyrazistszą przemianę i po prostu dobrze się go ogląda za sprawą Harrisona Forda, który zastąpił w tej roli Williama Harta. Na sam koniec zostawiłem na naszego głównego bohatera, czyli Sama Wilsona, a.k.a. naszego nowego Kapitana Amerykę. Być może nie przechodzi on tak ciekawej drogi jak prezydent Ross, ale mimo tego ma on również swoje rozterki. Głównymi motywami, które wybrzmiewają najbardziej, to to, czy jest on godnym zastępcą jako Kapitan Ameryka oraz to, czy jest on w ogóle w stanie pełnić tę rolę jako ktoś, kto nie przyjął serum superżołnierza. Ogólnie rzecz biorąc, przyjemnie oglądało mi się tę postać, a duża w tym zasługa Antoniego Mackiego, który wciela się w tę rolę. Dużo ludzi mówi też o tym, że lepszym Kapitanem Ameryką byłby Bucky i szczerze powiedziawszy, ciężko mi się z tym nie zgodzić. Sam chciałbym zobaczyć jego metalową łapę trzymającą tarczę Kapitana Ameryki, aczkolwiek taki wariant, jaki mamy obecnie, też mi po prostu nie przeszkadza. Kolejnym aspektem, który chciałbym omówić, jest nawiązywanie do poprzednich produkcji Marvela. Ten film zdecydowanie cierpi na to, że jeżeli nie znasz dobrze uniwersum, to albo nie zrozumiesz, o co chodzi w pewnych momentach, albo zostanie ci to wytłumaczone kilkuminutową ekspozycją, która po prostu bije cię po mordzie faktami w taki sposób, że na przykład dla mnie, osoby, która powiedzmy, że się orientuje w uniwersum, było to po prostu męczące. Ale tutaj nawet nie oceniając tego, czy mi się to podoba, czy nie, muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ludzie najpierw narzekają, że ale jak to, taki Moon Knight w ogóle nie nawiązuje do poprzednich produkcji Marvela, to jak on w ogóle może być brany jako część MCU? A potem przychodzi taki film jak ten i sytuacja się odwraca. Jak to tyle nawiązań? Przecież większość ludzi nie zrozumiała, o co tu w ogóle chodzi i co to za wielka łapa na środku oceanu. Ale przynajmniej pewnie ci wszyscy ludzie, którzy narzekają, jak jest za dużo nawiązań, należą do jednego obozu, a ci, którzy narzekają, że jest za mało, należą do drugiego obozu. Na pewno nie jest tak, że ci sami ludzie raz narzekają na to, a raz na to. Przecież to czysta hipokryzja.
Prawda? Kolejnym sporym problemem tej produkcji, odchodząc już nawet od samego filmu, jest tutaj strona marketingowa. Wiadomo, że film trzeba jakoś rozpromować, więc umieszczenie Czerwonego Hulka na plakatach i w zwiastunach jest tutaj dosyć logiczne, aczkolwiek wyobraźmy sobie teraz trochę inną sytuację. Czerwony Hulk jest jedną wielką tajemnicą, którą twórcom udało się przed nami ukryć. Idziemy na taki film i dostajemy ogromną niespodziankę. I nie mówię teraz, że jeżeli cały film jest dla kogoś średni, to jedno zaskakujące pojawienie się postaci na samym końcu jest w stanie uratować całą produkcję. Ale mimo wszystko myślę, że takie zagranie z automatu przynajmniej na pewien czas mogłoby podnieść mniemanie danej osoby o filmie. Przypomnijmy sobie sytuację chociażby z takim No Way Home. Tamten film oczywiście cieszył się dużo lepszym przyjęciem, więc ciężko go też bezpośrednio porównać, ale jednym z kluczowych aspektów, dzięki którym tamten film odniósł taki sukces, było cameo dwóch poprzednich Spider-Manów ukrywane do samego końca. Ludzie za sprawą tego po prostu oszaleli, co może i nie było jedynym aspektem, który zaważył o sukcesie tej produkcji, aczkolwiek zdecydowanie napędziło to jeszcze większy hype na ten film. No ale cóż, w tej sytuacji Marvel postanowił zagrać bezpiecznie i tyle. Nie dowiemy się niestety, jakby to było, gdyby zrobili inaczej. Zahaczając jeszcze o jakieś pozostałe elementy tego filmu, to na przykład takie sceny walk momentami są naprawdę ciekawe, ale większość czasu to po prostu choreografia, która nie robi nie wiadomo jakiego wrażenia, ale nie powiedziałbym również, że jest jakaś beznadziejna. Efekty specjalne nie występują o dziwo w tak ogromnej ilości, jak to zazwyczaj w produkcjach Marvela bywa. Sam Czerwony Hulk jest tutaj naprawdę dobrze zrobiony, czego nie mogę już powiedzieć o scenerii, w której odbywa się finałowa walka. Słyszałem również jakieś głosy o beznadziejnym, szarpanym montażu. Ja osobiście czegoś takiego w ogóle nie odczułem, także nie wiem z czym problem. No ale podsumowując, Kapitan Ameryka Nowy Wspaniały Świat nie jest niczym świeżym w stajni Marvela i zdecydowanie nie sprawi, że ludzie znowu pokochają tę franczyzę. Ale nie uważam również, że jest to film, który powinniśmy wrzucać do wora najgorszych produkcji MCU. Jest to po prostu film średniak i tyle. Koniec, kropka. Moja ocenka tej produkcji to 5, jak na typowego średniaka przystało. Czy polecam iść do kina? To zależy od tego, czy chcecie obejrzeć jakiś wybitny film, czy wystarczy wam klasyczna Marvelowa papka. Jeżeli to drugie, to śmiało myślę, że będziecie się dobrze bawić, no ale jeżeli oczekujecie nie wiadomo jakiej produkcji, to raczej bym sobie odpuścił. Na teraz to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego.